Witam wszystkich serdecznie w dzisiejszym poniedziałkowym odcinku dotyczącym porad akwarystycznych. Chciałbym omówić kilka dość popularnych firm, jeżeli chodzi o napowietrzacze. No i rady, których chciałem udzielić, dotyczą tego, czym się kierować, aby sobie kupić dobry napowietrzacz, czy też, tak jak dawniej się mówiło, brzęczyk. Brzęczyk stąd, że brzęczał zawsze. To było 35 lat temu, jeżeli ktoś pamięta te brzęczyki, brzmiące dzwonek, to z kablami na wierzchu i tak dalej. To, co chciałem tutaj Wam pokazać, to po pierwsze chciałem Wam pokazać moją nową pompę. Zobaczcie sobie tabliczkę znamionową 0,016 megapaskala, to sporo. 80 litrów na minutę, 55 watów, Aquaforte. Były pytania w shortcie, czy on jest głośny. Czas sobie uzmysłowić, że cały mój fish room leci na tej pompie. Cały mój fish room leci na tej pompie. Jeszcze raz sobie ją zobaczmy. To, co tu widać, to jest rozdzielacz powietrza. Można sobie kupić takie tuby z większą ilością wyjść. Ja sobie sprawię taką podwójną. Wtedy będę miał mniej łączników, rozgałęźników i tak dalej. Bardzo sprawna pompa, naprawdę bardzo sprawna. Jak na tak dużą pompę, naprawdę słabo ją słychać. Uwierzcie mi, że według mnie jest cichsza od tej pojedynczej pompki Superfisha. Ta według tabliczki znamionowej ma 2 W, co prawda, ale na minutę tylko 1,6 litra. To jest około 100 litrów na godzinę. Przeliczcie sobie, ile tamta wyprodukuje w ciągu godziny. Podstawowe rady, które chciałbym udzielić. A jak wybrać sobie, jak widzicie, mam tutaj różne firmy: Superfisha, Tetre, Eheima, jest też Sera, Osaga, no i znowu Eheim. Te tutaj poniżej, tak jak ten na przykład Superfish, to jest pompka, która może zasilić tak naprawdę jedno akwarium. Jest dość głośna, z czasem jest jeszcze głośniejsza, spada szybko jej wydajność. Wszelkiego typu takie małe pompki Wam nie polecam. Pompki, które nie mają regulacji wbudowanej, to nie jest dobry pomysł. Najlepszym z tych tutaj jest Eheim, zaraz powiem dlaczego. Jeżeli chodzi o Tetrę, jeżeli macie możliwość tanio sobie kupić taką Tetrę, macie 1 lub 2 akwaria, w zupełności wystarczy. Ta Tetra jest cicha, trzeba przyznać, że ta Tetra jest cicha. Niestety nie ma wbudowanego sprzęgła, czyli regulacji. Tutaj słabo to widać, ona pobiera 2,5 W, czyli jest troszkę bardziej energochłonna niż tamten wcześniejszy Superfish. Ale tak jak powiedziałem, jest dużo cichsza. A jeżeli chodzi o wydajność, gdzieś tutaj to było, tylko to strasznie słabo widać. Gdzieś to widziałem. Wydajność jest podobna mniej więcej. On produkuje około 100 litrów powietrza pompuje około 100 litrów powietrza na godzinę. Wybierając taki pojedynczy napowietrzacz, przede wszystkim powinniśmy się kierować jego cichym działaniem i niezawodnością.
No, w takim małym pudełku ciężko zmieścić sprzęgło. Nie polecam, nieważne jak się firma nazywa, choćby była najlepsza, to takie małe pudełko, no nie bardzo jest co z tym zrobić. Dość szybko się robi hałaśliwy w każdym razie, no i dość szybko spada jego wydajność. No, jeśli chodzi o tą tetrę, ja jej jeszcze niedawno używałem. Do pojedynczego akwarium naprawdę jest zupełność wystarczająca, ewentualnie jakieś małe akwarium obok. Tu już jest trochę cięższa waga, Eheim. I to bym Wam polecał. Takiego Eheima R100 sobie sprawić. Ma pojedynczy wylot. Oczywiście sprzęgło to jest dosyć dobre w tym napowietrzaczu. Można sobie regulować ilość podawanego powietrza w ten sposób. To jest dość prosto zrobione. W środku tutaj jest transformator. Gdzie jest wylot? Tak, wylot jest z tamtej strony. Tu jest transformator. Przed nim znajduje się taki magnes założony na taką blaszkę i to trafo wytwarza pole magnetyczne, które jest zmienne, w związku z czym magnes jest raz odpychany, raz przyciągany i porusza się po prostu w ten sposób. Zasada działania jest dokładnie taka sama jak tego Bręczyka sprzed 35 lat, mojego potwora, z tym, że no, inne materiały, inne wykonanie i naprawdę te Eheimy ze spokojnym sercem mogę polecić. Odkąd kupiłem pierwszego Eheima, nie kupiłem nigdy żadnego innego napowietrzacza. To po prostu naprawdę jest dobre. Wadą jedyną jest to, że one stoją w takich nóżkach, gumkach, które bardzo łatwo wylatują i momentalnie się gubią. Najlepiej, o widzicie, taka gumka, ona wchodzi sobie tutaj, ale wystarczy nacisnąć jakoś tak mocniej i stryk, nie ma jej. Będę od razu ją wezmę, bo później kopnę i zginie. Także to jest wada, ale można temu zapobiec po prostu wklejając je na kleju kropelce albo cyjanopanie lub czymś takim. Jeśli chodzi o wagę cięższą, do większej ilości akwariów, powiedzmy maksimum 6, aczkolwiek w przypadku tutaj tej serii powiedziałbym, że 4 tak naprawdę. No to wystarczy właśnie taka sera Profession. Ona ma całkiem już znośną wydajność, jak widać, 4,5 litra na minutę. Ma oczywiście sprzęgiełko, stosunkowo jest cicha, no i cenowo jest w miarę przystępna. To może jest mniej znane, Osaga. Można kupić sobie na internecie, też oczywiście ze sprzęgłem. Dość kompaktowa i naprawdę dość wydajna. 7,2 litra, 5 watów. Zauważcie, że niewiele większy ma pobór mocy od tej tetry poniżej. Jeszcze raz pokażę, 2,6 z tego co pamiętam. Gdzieś to było? 2,5. O, czyli o połowę więcej, no ale wydajność jest dużo większa tej Osagi. Kiedy wybierać taki większy napowietrzacz? No wtedy, jak mówię, jeżeli mamy więcej niż 2 akwaria, aczkolwiek można mieć też oczywiście 2 takie Eheimy, setki, ale osobiście polecałbym bardziej właśnie do więcej niż 2 akwariów, najlepiej 2 wyloty mieć. Jeżeli mamy więcej niż 2 akwaria, to zawsze jest możliwość, że pojawi się trzecie i czwarte. Mamy wtedy rezerwę.
spokojnie taki jeden wylot może obsłużyć 2 akwaria. Natomiast prawdziwie dobrym napowietrzaczem z całej tej grupy, i jeżeli macie więcej niż te 2 akwaria, to polecałbym Wam to kupić. Eheim 400. Czemu Eheim 400? 2 wyloty, na każdym wylocie mamy sprzęgło. To jest naprawdę bardzo wygodne, bardzo wygodne. Zawsze możemy sobie skręcić to powietrze na napowietrzaczu. Czemu nie lepiej skręcić na zaworku? Dlatego, że zaworki z czasem puszczają powietrze, nie zawsze są szczelne. Poza tym im mniej tych rozgałęzień, to tym lepiej. Spokojnie można zastosować go nawet w 2 akwariach, jak widzicie, bo można sobie na minimum skręcić to powietrze. A jeżeli chcemy z tej całej 6, a może z tej 3 ostatniej, ten akurat jest w stanie uciągnąć 6 akwariów. Spokojnie jest w stanie obsłużyć 2 takie zawory, jak tutaj, na 6 akwariów. Dość wytrzymały. Naprawdę niewiarygodnie ciche są te napowietrzacze. To mnie zaskoczyło, jak pierwszy raz sobie kupiłem. Tutaj jest R400, więc jeszcze mamy R200 i 300. Szczerze mówiąc, jeżeli macie więcej niż 2 akwaria, ja bym polecał 400. Jest rezerwa na kolejne zbiorniki. A jeżeli macie jedno, no to po prostu ta seteczka to jest idealna. Oczywiście z tyłu są te zakichane gumki. Tutaj jedną gdzieś zgubiłem już. Aha, jeszcze chciałem Wam pokazać filterek, gdzie się znajduje. Tutaj jest akurat wyjęty, bo był zapchany. To gniazdo, gdzie są takie 4 punkty jak w kostce. Tam wchodzi taki cieniutki filterek gąbkowy. I to jest rzecz... O, kolejna gumka poleciała. A tutaj leży kolejna. No, trzeba sobie je wkleić. Ja tego nie zrobiłem, ale myślę, że jeżeli będę je ponownie używał, to powklejam sobie te gumki. Ja je po prostu wyciągam. Teraz do filmu je założyłem. Co chciałem powiedzieć na temat tych filtrów. Istotne w tych filtrach właśnie jest to, żeby mieć możliwość wymiany tego filtra z tyłu. Tutaj na przykład jest tak prosto zamontowany. Jeszcze jest biały. No, jak widać, wcześniej przestałem go używać, niż filtr się zatkał, więc to o czymś świadczy. Istotne jest to, żeby był łatwy dostęp do tego filtra, żeby łatwo go było wymienić i żeby te filtry były dostępne w sklepach. No i tutaj, jeżeli chodzi o sagę, jest największy problem. Najlepiej kupić sobie filtr, znaczy nie filtr, tylko napowietrzacz i od razu kilka tych takich gąbeczek filtrów powietrza. Tam po prostu zbiera się kurz i tak dalej. Inaczej później leci to do środka i zbiera nam się w komorze i zatyka ją. Tam jest taka komora, w której się to powietrze spręża, no i następnie jest pompowane dalej przez te wyloty. Jeżeli chodzi o serę, no to dostępność jest, no zależy. Jeżeli sklep oferuje produkty sery, to powinni mieć to. Najprostsze do zdobycia są te gąbeczki, filterki w przypadku Eheimów. I oczywiście ta sama gąbeczka idzie do setki, co do 400, więc nie ma problemu, wystarczy po prostu kupić sobie na zapas. Najlepiej od razu i najlepiej wymieniać je, no tak maksimum co pół roku. Jak już zaczną się brudzić, zmieniać kolor, to natychmiast trzeba je wyrzucić, bo wtedy spada nam wydajność takiej pompki. Ona po prostu nie może pobierać powietrza, a to jest dość istotne, bo jeżeli będzie przytkany wlot, no to będzie obciążać bardziej pracę tego trafo. Będzie nam się bardziej grzać i osobiście uważam, że w związku z tym będzie pobierać więcej prądów też.
Dlatego, że znamionowa tabliczka mówi nam, tak jak na przykład tutaj 55 watów. Aha, jeszcze nie pokazałem wam tabliczki od tego tutaj pana. 55 watów. No a tutaj mamy gdzieś to jest 4 waty, tak? No więc od Osagi bardziej energooszczędny jest. No i pompuje nam 400 litrów powietrza na godzinę, więc bije na głowę wszystkie inne. No. A co to ja miałem powiedzieć? Momentu. Okej. Już wiem, co miałem powiedzieć, a przy okazji zorientowałem się, że strasznie długi już ten film jest. Już kończę. W każdym razie, im bardziej jest obciążona praca tego transformatora, tym więcej on pobiera prądu i zamiast pompować wam powietrze, to podgrzewa wam mieszkanie, bo robi się gorący strasznie. W związku z tym trzeba zwracać na to uwagę. Ostatnią z zalet tych Eheimów, o której zapomniałem wam powiedzieć, jest możliwość zawieszenia go na takim uszku, jak widzicie. Można go postawić, żeby stał, można go zawiesić. Z tych pozostałych jedynie Tetra ma takie uszko, znaczy nie Tetra, tylko Sera. Pozostałe muszą stać poziomo. Z ostatnich rzeczy, które tylko chciałem wspomnieć, chciałem wam pokazać takie rozdzielacze. Jeżeli potrzebujecie rozdzielić powietrze, no to możecie zastosować coś takiego do do tego pojedynczego Eheima, pojedynczego wyjścia. I druga rzecz, coś takiego, to jest dławik. On umożliwia przepływ powietrza tylko w jedną stronę. To bardzo istotne. Jeżeli ważna powietrza stoi poniżej powierzchni akwarium, znaczy powierzchni wody w akwarium, w zbiorniku, zawsze może dojść do tego, że cofnie się woda przez rurkę i trafi do naszego brzęczka, czyli napowietrzacza. To spowoduje, że pęknie komora, no bo tam, jeżeli on będzie pracował, zwiększy się ciśnienie, nie będzie miało jak ujść to powietrze. Może pęknąć komora, nie musi. Może też dojść do zwarcia albo do porażenia nawet kogoś, a przynajmniej do jakiegoś tam stopniu opróżnienia zbiornika. Jeżeli to się stanie na wakacjach, kiedy was nie ma, no to jest lipa troszeczkę, bo zazwyczaj rurka z kostką do napowietrzania sięga dna akwarium, w związku z czym akwarium się opróżni do dna, a zastosowanie czegoś takiego całkowicie zapobiega ryzyku. To na tyle tego przydługiego filmu dzisiaj. Przepraszam bardzo, trochę się zakręciłem i rozgadałem. Szczegółowe pytania, jeżeli macie, to proszę stawiać w komentarzach, chętnie odpowiem. Myślę, że udało mi się jakiś tam rad wam udzielić, przynajmniej to są takie rady wynikające z mojego doświadczenia w pracy z tymi urządzeniami. Na dzisiaj to wszystko i zapraszam do kolejnego filmu. Cześć!